Ładowanie indukcyjne, garminowski system montażu, pilot, odcięcie i światła długie. Jak się okazuje, konkurencja nie śpi, bo marka Moon właśnie wypuściła swój nowy model, który ma szansę być naprawdę świetny. Jaki jest? Oglądajcie dalej, bo to pierwszy na świecie test tej lampki. Film powstał w ramach płatnej współpracy z firmą APG Polska, która jest oficjalnym dystrybutorem Moona w Polsce, co nie oznacza, że nie znajdę tutaj żadnych minusów. Co my tu mamy? Moon Titan Max 1700 lumenów jest zbudowany częściowo z aluminium, a częściowo z tworzywa. Jest 5 kolorów do wyboru: czarny, turkusowy, ciemnozielony, niebieski i fioletowy. Lampka jest bardziej taka pozioma niż pionowa, jest po prostu w miarę płaska, ale jest też szeroka. Waga to około 150 gramów. Mocowanie w standardzie garminowskim, domyślnie do założenia pod kierownicą, natomiast można sobie ten uchwyt odkręcić, przełożyć i zamocować lampkę na kierownicy, co dla osób, które jeżdżą z torbą pod kierownicą, będzie, myślę, bardzo istotne. Wodoodporność w standardzie IPX7, czyli nawet do metra pod wodę można tą lampkę zanurzyć, więc no tutaj z wodoszczelnością jest naprawdę super. Generalnie produkt robi świetne wrażenie. Jeżeli chodzi o budowę, to lampka nie ma też możliwości wymiany akumulatora. Jeżeli chodzi o soczewkę, to jest ona tutaj jakby tak podcięta od dołu. Jest też schowana za szybką, w przeciwieństwie do wielu produktów konkurencji. I to jest akurat moim zdaniem duży plus, bo łatwiej to po prostu utrzymać w czystości, łatwiej to doczyścić. Ma oczywiście odcięcie, ma też dwustopniowe długie, więc można sobie regulować ich moc i trochę oszczędzać energię. Jest też całkiem nieźle widoczna z boku, bo po bokach obudowy są tutaj takie wcięcia, które odsłaniają trochę tą soczewkę, natomiast od góry i od dołu jest jakby taka osłona, dzięki czemu lampka nie oślepia, gdy na przykład mamy ją na kierownicy. Jeżeli chodzi o obsługę, to jest ona dosyć prosta. Jest tutaj tylko jeden przycisk, który lampkę włącza, który zmienia tryby pracy, natomiast dwukrotne kliknięcie włącza światła długie. Potem, gdy chcemy przełączyć się w słabsze światła długie, klikamy jednokrotnie, natomiast jeżeli chcemy wrócić do trybów mijania i migających, to znowu klikamy dwukrotnie. Jeżeli chcemy włączyć na przykład tryb automatyczny gaszenia lampki, no to po prostu uruchamia się go poprzez dłuższe przytrzymanie. Jeżeli chcemy lampkę zablokować, to trzeba ten guzik, gdy jest włączona, przytrzymać jeszcze dłużej. Na włączniku są też dwie diody. Dolna zielona pokazuje, czy mamy uruchomiony tryb automatycznego gaszenia, natomiast górna jest wskaźnikiem naładowania akumulatora. Gdy jest między 50 a 100% świeci na niebiesko, gdy jest między 50 a 25% świeci na zielono, gdy jest poniżej 25% świeci na czerwono, a gdy jest poniżej 10 miga na czerwono. Jeżeli chodzi o pilota, to ma on również jeden przycisk i działa analogicznie do przycisku w lampce. Jeżeli chodzi o takie dodatkowe featuresy, funkcje, to nie ma tutaj na przykład aplikacji, natomiast jest system VLS, czyli Variable Lumen System, który powoduje, że można w miarę stopniowo regulować sobie moc w każdym z trybów i na przykład zamiast 400 lumenów w światłach mijania ustawić sobie 100 albo 200 pod kątem wydłużenia czasu pracy. Następna fajna funkcja to tryb inteligentny, który przygasza lampkę do 20 lumenów po 20 sekundach bez ruchu. Jest to dosyć czułe, więc na przykład gdy czekacie na światłach, no to wam to nie zgaśnie, no bo cały czas jakieś ruchy rower wykonuje, natomiast gdy odstawicie go na przykład pod ścianą, no to wtedy to rzeczywiście działa. Po 60 sekundach natomiast lampka się całkowicie wyłączy, a jeżeli rower będzie tak stał przez godzinę, to wyłączy się ten tryb czuwania i lampka całkowicie zgaśnie i wtedy będzie trzeba już ją odpalać przyciskiem. Moim zdaniem to jest bardzo fajna funkcja, zwłaszcza gdy jedziemy na przykład jakąś długą trasę, czy w dzień, czy w nocy. Jesteśmy już zmęczeni i naprawdę wtedy bardzo łatwo zapomnieć o tym, żeby te lampki zgasić, chociażby gdy zatrzymujemy się pod sklepem, żeby coś zjeść, a tutaj lampka pamięta o tym sama i oszczędza cenną energię. Ale można tą funkcję oczywiście dezaktywować, chociażby w sytuacji, gdy dojeżdżamy na biwak, rozkładamy po ciemku namiot, no i chcemy, żeby ten rower nam po prostu świecił. Jest też tutaj funkcja powerbanku, co może być przydatne chociażby wtedy, gdy padnie nam telefon, a musimy wezwać pomoc. Jest też ładowanie w trakcie pracy przez USB-C oraz ładowanie indukcyjne,
czego jeszcze w lampkach nie widziałem. Jest to mega fajna sprawa, gdy na przykład używacie lampki często, ładujecie ją dosłownie co parę dni, wtedy można ją wygodniej ładować tak indukcyjnie, po prostu kładąc ją na ładowarkę, podobnie jak telefon, że super sprawa. Jest też oczywiście coś, co jest już chyba standardem w lampkach, to znaczy blokada przed przypadkowym włączeniem, żeby lampka na przykład nie odpaliła nam się w plecaku. W eleganckim pudełku dostajemy poza instrukcją i samą lampką także uchwyt na kierownicę do nawigacji z wyjściem na GoPro od dołu, dzięki czemu lampkę można od dołu zamocować. Tutaj jest też adapter właśnie z GoPro na Garmina. Są też tutaj adaptery, żeby na przykład zamocować sobie Brightona. Są kolejne podkładki na kierownicę. Jest zestaw imbusów, którymi można właśnie lampkę przyczepić albo na przykład przekręcić ten uchwyt górny na dół. Jest też kabel USB-C do USB-C. Jest też rzep do pilota i mały, zgrabny pilot z jedną diodą i jednym przyciskiem. Co ciekawe, ten fabryczny adapter z GoPro na Garmina ma tutaj mały luz, dlatego ja użyłem chwilowo innego, ale podejrzewam, że podkładając tutaj odrobinkę na przykład taśmy izolacyjnej da się ten luz wyeliminować. Możliwe też, że to jest tylko problem tego mojego egzemplarza. Jeżeli chodzi o tryby działania, to mamy tutaj 800 lumenów światła mijania, w którym lampka powinna świecić 4 godziny, 400 lumenów światła mijania, w którym powinna świecić przez 7 godzin, tryb migający 100 lumenów, w którym lampka powinna migać przez 60 godzin, tryb migający kolejny 100 lumenów, w którym powinna świecić przez 31 godzin oraz tryb migania dziennego 800 lumenów, w którym powinna działać przez 42 godziny. W trybie świateł długich 1700 lumenów lampka powinna świecić przez 2 godziny, a w trybie świateł długich słabszym 1000 lumenów powinna świecić przez 3 godziny. I tak jak mówiłem, dzięki temu systemowi VLS każdy z trybów można sobie regulować i można sobie na przykład ustawić światła długie na 600 czy 800 lumenów, wtedy ten czas pracy będzie odpowiednio dłuższy. Standardowo sprawdziłem realny czas działania lampki w różnych wybranych trybach. W trybie 800 lumenów światła mijania lampka świeciła przez 3 godziny i 15 minut z deklarowanych 4 godzin. Potem czerwona lampka zaczęła migać i włączyła się rezerwa. Moc lampki spadła do około 100 lumenów i tak świeciła przez powiedzmy 45 minut. Potem ta moc spadła jeszcze bardziej, tak na oko do jakichś, nie wiem, 20 lumenów. Więc łącznie rezerwa wyniosła prawie 1,5 godziny, natomiast tak jak mówię, te 45 minut to jeszcze było taka rezerwa, że dało się powiedzmy jechać. W trybie 400 lumenów światła mijania świeciła przez 6 godzin i 15 minut z deklarowanych 7 godzin i potem również 1,5 godziny rezerwy. W trybie świateł długich 1700 lumenów świeciła przez 1,5 godziny z deklarowanych 2 godzin, a w trybie dziennym migającym świeciła przez 43,5 godziny z deklarowanych 42 godzin, a potem świeciła jeszcze około 5 godzin, coraz słabiej, też migając w tym trybie takim rezerwowym. Lampka ładuje się natomiast dosyć szybko, czas ładowania to około 2 godziny, od zera do pełna. A jak ta lampka wypada w stosunku do tutaj najważniejszych konkurentów, czyli do Magic Shine'a Evo 1700 i Evo 1300. W przypadku Evo 1700 realny czas działania w trybie świateł długich to była godzina i 15 minut z deklarowanych 2. Tutaj mamy godzinę i 30 minut z deklarowanych 2. Jeżeli chodzi o światła mijania w trybie 800 lumenów w Magic Shine'ie to było 2,5 godziny z 3 deklarowanych, natomiast tutaj mamy 3 godziny 15, więc ten czas jest lepszy. Jeżeli chodzi o Evo 1300, to w trybie 650 lumenów światła mijania tamta lampka świeciła 2 godziny i 42 minuty, także również ponad pół godziny krócej niż Moon Titan Max. Jeżeli chodzi o światła długie, w Evo 1300 świeciła godzinę i 20 minut z deklarowanych 2 godzin. Tutaj przypominam 1,5 godziny z 2 godzin. Także w porównaniu tutaj do konkurencji te czasy pracy są może nieznacznie, ale jednak trochę dłuższe i trochę lepsze. Standardowo chciałbym Wam bardzo podziękować za wszystkie suby i lajki. To jest raptem jedno kliknięcie, a bardzo duża pomoc dla rozwoju tego kanału. Dzisiaj podtrzymam Was trochę w niepewności i nie zapowiem Wam kolejnego filmu,
Natomiast mogę Wam powiedzieć, że już niedługo na kanale będzie konkurs z bardzo fajnymi nagrodami. Szczegóły przekażę Wam na YouTubie i na Instagramie. Jeżeli chodzi o tryby działania, to generalnie są moim zdaniem ok. Te tryby mijania są w porządku. Tryby długie też. Fajnie, że jest ten dwustopniowy tryb długi i że możemy sobie włączyć słabsze świecenie, gdy nie potrzebujemy pełnej mocy. Tego trochę mi brakuje na przykład w Magic Shine'ach i często też widziałem komentarze, że czy właśnie można jakoś zredukować moc trybu długiego, który jest świetny do jazdy w terenie, ale no właśnie nie zawsze jedziemy z pełną prędkością, nie zawsze jest potrzebna aż tak duża moc. Jeżeli chodzi o tryby migające, to jest tutaj troszkę gorzej. Uważam, że te pierwsze dwa tryby 100 lumenowe są niepotrzebne, no bo 100 lumenów do jazdy w dzień to jest za mało, natomiast do jazdy po ciemku i tak nie zalecam używania trybów migających, więc to jest niepotrzebne. Tryb dzienny migający doceniam za to, że jest nieregularny, co jest bardzo na plus. Natomiast ja rozwiązałbym to troszkę inaczej. Wolałbym, żeby ta lampka nie migała w trybie świateł mijania, no bo gdy jest jasny, słoneczny dzień i ona jakby świeci i miga poniżej linii wzroku kierowcy, no to z daleka to już nie jest zbyt widoczne, mimo dużej mocy. Wolałbym, żeby tutaj to było w trybie świateł długich realizowane i wtedy można by spokojnie tą moc obniżyć na przykład do 200-300 lumenów, co wydłużyłoby też czas pracy w tym trybie. No natomiast nie jest to jakaś tragedia. Fajnie, że ten tryb jest nieregularny. Tu jeszcze jedna kwestia dotycząca wygody obsługi tej lampki. Gdy chcemy przejść sobie z trybu mijania z 800 na 400 lumenów, no to jakby nie ma problemu. Natomiast gdy chcemy wrócić z powrotem do tego mocnego trybu mijania, to musimy przeklikać się przez tryby migające, co jadąc po ciemku no jest średnim rozwiązaniem. Natomiast znalazłem na to patent. Można po prostu, gdy jesteśmy w trybie mijania 400 lumenów, włączyć sobie światła długie na chwilę, wyłączyć je i lampka z powrotem jest w 800 lumenach, dzięki czemu omijamy te tryby migające, no, które jadąc w zupełnych ciemnościach po pierwsze mogą kogoś oślepić, a po drugie przez chwilę my nic nie widzimy, więc no szkoda, że tak to zrobiono, ale fajnie, że da się to powiedzmy jakoś obejść. Teraz zobaczycie nocne przebitki z tego, jak ta lampka świeci. Generalnie mamy tutaj dosyć zimną barwę światła, niezły zasięg, dobre odcięcie, jest troszkę więcej refleksów na boki i trochę węższy snop światła niż w konkurencyjnym Iwo 1700. Generalnie przez węższy snop światła i mniej światła przed samym rowerem jakość świecenia jest trochę gorsza, natomiast światła jest na przykład zauważalnie więcej niż w Iwo 1300, no jest tutaj większa moc. Różnica jest też taka, że w Magic Shine'ach ten snop światła jest w miarę jednorodny, to znaczy jest oczywiście taka jaśniejsza plama prostokątna przed rowerem w dalszej odległości, większej odległości, ale do tego momentu od roweru też jest w miarę równo wszystko oświetlone. Natomiast tutaj jest to tak rozwiązane, że świeci jakby taki jasny trapez, właśnie w większej odległości od roweru, natomiast między tym trapezem a rowerem no też jest trochę światła, natomiast no to są takie różnych kształtów plamy, to nie jest tak jednorodne światło. Tutaj wrzucam Wam też porównanie, jak ta lampka wypada w trybie najmocniejszym mijania i w trybie świateł długich w porównaniu z Iwo 1700 i Iwo 1300 i to są zdjęcia zrobione przy dokładnie takich samych parametrach, jeśli chodzi o czas naświetlania, o ustawienie ISO oraz o przesłonę. Teraz wypunktuję Wam różnicę między Moonem Tytanem Max 1700 lumenów a Magic Shine'em Iwo 1700, czyli głównym konkurentem. Tutaj nawet dystrybutor nie ukrywa, że ta lampka powstała właśnie jako konkurencja dla tamtego modelu, więc myślę, że takie porównanie jest tutaj bardzo istotne. Na plus mamy tutaj lepszy system montażu, mamy funkcję wygaszania lampki, mamy funkcję powerbanka, mamy dokładniejszy wskaźnik naładowania, mamy lepszą widoczność boczną, mamy ładowanie indukcyjne, mamy więcej kolorów do wyboru, mamy trochę dłuższe czasy pracy i mamy niższą cenę. Natomiast na minus jest węższy kąt świecenia i ciemniejszy obszar przed samym rowerem, brak aplikacji,
Chociaż to też nie jest taki do końca minus, bo ostatnio z aplikacją Magic Shine'a były problemy, więc może to i lepiej, że zamiast tego jest tutaj ten system płynnej regulacji mocy świecenia VLS. I mamy tutaj też gorszy tryb do jazdy w dzień, bo działa krócej i nie używa świateł długich, jak można to sobie zaprogramować w Evo 1700. A teraz mam dla Was zadanie, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym modelu, bo szczerze mówiąc, no jako że jest to pierwszy test na YouTubie, nie udało mi się znaleźć żadnych opinii o tym modelu, żadnych recenzji, więc naprawdę jestem bardzo ciekaw, co o nim myślicie. Cena tego modelu to 369 zł, także minimalnie mniej niż Evo 1700 i mniej niż Evo 1300. Reasumując, mam wrażenie, że inżynierowie z Moona wzięli na stół lampkę Evo 1700 i postanowili ją pod każdym kątem trochę ulepszyć. I trzeba przyznać, że zrobili to dobrze, dodając przy tym więcej kolorów i fajny design. Na minus jest węższy kąt świecenia i brak aplikacji, ale tak czy inaczej uważam, że jest to mega udany model i wygląda na to, że lampka będzie jeździła w moim nowym Gravelu. Link do zakupu znajdziecie w opisie do filmu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!